Północ Norwegii. Niezwykłe i odległe miejsce na mapie, do którego podróż samochodem z Polski zajmuje kilka dni. Świat fiordów, wysp, górskich szczytów i taka kwintesencja tego, co w Norwegii najlepsze. To właśnie m.in. na północy zjecie stek z wieloryba, a renifery na drogach będą decydować o prędkości, z jaką się poruszacie. Z Norwegią jest tak, że nieważne ile się o niej przeczyta i obejrzy przed wyjazdem, to i tak kraj ten robi wrażenie, a w szczególności właśnie daleka północ. Pomimo że kierunek ten jest dość popularny, ilość dzikich i nieuczęszczanych przez ludzi miejsc jest tam olbrzymia. Przed Wami krótka opowieść o tych rejonach i o tym, co można tam znaleźć. Większość ludzi, gdy myśli o północy, to myśli o Nordkapie. Nordkap to najdalej wysunięty właśnie w tamtą stronę przylądek, do którego dociera droga, więc innymi słowy jest to warty zdobycia punkt na mapie. W sezonie letnim codziennie odwiedzają go setki osób i szczególnie w godzinach wieczornych potrafi zrobić się na nim tłoczno. Ludzie zjeżdżają się tam dosłownie z całego świata. Miejsce to jest wysokim skalnym klifem, nad którym większość czasu zbiera się mgła i jeśli ustępuje to nagle i raczej chwilowo, przez co dosyć ciężko trafić tam na dobrą widoczność. Co innego jednak na Knivsjellodden, czyli prawdziwym, najdalej wysuniętym na północ punktem, znajdującym się realnie nieco dalej niż Nordkap, jednak już bez asfaltowej drogi do niego prowadzącej. Ta drobna niedogodność i przynajmniej 2,5 godziny marszu, jakie trzeba poświęcić, aby tam dotrzeć z położonego przy drodze na Nordkap parkingu, sprawiają, że jest to o wiele mniej uczęszczane miejsce. Knivsjellodden ma jedynie mały betonowy znak z informacją, że to on jest tym najdalszym punktem, ale to właśnie tam można naprawdę poczuć prawdziwy, surowy klimat przylądka północnego. A 800 km na północ stąd, dokładnie tam, znajduje się mały archipelag wysp o nazwie Svalbard, który też jest częścią Norwegii. Nie kursują tam żadne regularne statki, a dostać tam się można generalnie tylko samolotem. Na Svalbardzie panuje już klimat arktyczny, co dobrze obrazuje, jak daleko na północy znajdują się oba przylądki. Pomiędzy Francją a Hiszpanią jest pewien mały kraj położony w górach, który nazywa się Andora. Jedną z zalet Andory jest możliwość wspinaczki górskiej wzdłuż i wszerz, bez zamkniętych części i wytyczonych szlaków, z których nie wolno zbaczać. Norwegia ma podobne podejście do tego tematu. Idziesz zobaczyć słynące z niebieskiej wody jezioro Blåvatnet, ale gdy już docierasz na miejsce, stwierdzasz, że chciałbyś sprawdzić, co jest jeszcze wyżej? Nie ma problemu. Upewnij się tylko, że masz ze sobą wszystko, co jest Ci potrzebne, bo najprawdopodobniej będziesz tam zupełnie sam. Odkryłeś wyżej kolejne jezioro, kolejne szczyty i lodowiec, pod który chciałbyś podejść? Nikt Ci w tym nie przeszkodzi i to jest coś, co w otoczeniu północnych krajobrazów można naprawdę docenić. Niesamowite jest też to, jak bardzo na wyciągnięcie ręki są takie widoki. Przy okazji też, wybierając się na północ w porze letniej, można liczyć na coś jeszcze. Schodzimy właśnie z lodowca i normalnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest w tym momencie godzina 22:50. Do parkingu mamy jeszcze jakieś przynajmniej 2 godziny schodzenia w takich warunkach, przynajmniej, ale spoko, bo w Norwegii o tej porze roku nie zachodzi słońce, co znaczy, że jeśli lubicie się wspinać, to nie ma problemu, możecie to robić tutaj całą dobę. Co ciekawe, przemierzając ten kraj, spotkać można ludzi dosłownie zewsząd i wydaje mi się, że łatwość, z jaką podróżuje się po Norwegii, ma na to spory wpływ. Prosty przykład to historia, gdy jednego dnia podczas podróży przyszliśmy do samochodu zmęczeni po wielu godzinach marszu po górach. Okazało się, że nie ma już żadnego noclegu w okolicy, sklepy są zamknięte, a na dodatek pogoda zaczęła się pogarszać. Zjechaliśmy więc z głównej drogi i na oślep pojechaliśmy gdzieś między góry, gdzie nie było nikogo. Zatrzymaliśmy się tam i pod osłoną samochodu na kuchence ugotowaliśmy coś do jedzenia. Przespaliśmy się w aucie, a kolejnego dnia zwyczajnie ruszyliśmy w dalszą drogę już do konkretnego kempingu. Generalnie jednak rzecz w tym, że widok kamperów czy samochodów stojących na dziko gdzieś wzdłuż drogi jest uznawany za normalny i ta bezproblemowość Norwegów w tej kwestii bardzo ułatwia całe podróżowanie.
Kempingi w Norwegii natomiast mogłyby stanowić osobny wątek, bo nie dość, że kempingowanie samo w sobie po prostu ma klimat, to w większości przypadków też lokalizacje takich miejsc bywają naprawdę malownicze i można sobie znacznie urozmaicić cały wyjazd, zatrzymując się właśnie w takich różnych zakątkach. To już nasz przynajmniej 4. albo 5. raz, kiedy przyjeżdżamy na jakiś totalnie randomowy kemping znaleziony na Google Maps po drodze, który okazuje się być niesamowicie ładnym miejscem. Słyszeliście kiedyś o Seni? To druga co do wielkości wyspa, nazywana perłą północy i miniaturą Norwegii, głównie właśnie z powodu różnorodności występującego tam krajobrazu. Większość osób wybiera się na wyspę głównie po to, żeby wspiąć się na Segle. To jest taka jedna z najbardziej widowiskowych gór tutaj w okolicy. Jeśli wybierzecie się kiedykolwiek w tą stronę, to polecam wam wspiąć się na Hesten. To jest sąsiadujący z Seglą szczyt, ale z niego Segle widać zdecydowanie najlepiej. No właśnie, Segla i Hesten. Przepiękne szczyty, na które najlepiej wchodzi się z samego rana, gdy jeszcze nie ma słońca. Cała trasa na górę jest bowiem praktycznie zupełnie pozbawiona drzew, mogących dać jakiś cień. Widoki ze szczytu Hesten są jednak absolutnie warte wspinaczki tam, nawet w pełnym słońcu. Są to moim zdaniem jedne z ciekawszych gór na północy, a w ogóle Senia sprawia wrażenie, jakby była takim zupełnie innym światem. Życie toczy się tam spokojnie, wręcz sennie, a zwykła przejażdżka przez tą poprzecinaną tunelami wyspę wystarcza, aby zakochać się w tym klimacie. Seni jest zresztą bardzo blisko w kolejne niezwykłe miejsce na północy, czyli na Lofoty. Najlepiej dostać się tam jednym z promów, które zresztą należą do stałych elementów chyba każdej podróży po Norwegii. Lofoty to oczywiście bardzo słynny archipelag na Morzu Norweskim, który sam w sobie może stanowić cel wyprawy. To chociażby te rejony zamieszkiwali w średniowieczu wikingowie, to widoki stąd właśnie zazwyczaj promują Norwegię i to tutaj w okolicach miejscowości Ondenes zobaczyć można wieloryby w swoim naturalnym środowisku. Gdybyście mnie jednak w tym momencie zapytali o jakieś jedno miejsce stąd, które najbardziej zapadło mi w pamięć, to bez wahania powiedziałbym, że było to Rejne. Mała, malownicza wioska prawie na samym dole całego archipelagu, na której zrezygnowaliśmy z kilku innych punktów na trasie, aby zostać w niej na dłużej. Właśnie wyszliśmy z jedynej restauracji tutaj w Rejne, w której podają steki z wieloryba i renifera. I jak na to wszystko, czego próbowałem, będąc tutaj w Norwegii, to naprawdę wydaje mi się, że to są jedne ze smaczniejszych dań, jakie jadłem. Co ciekawe, choć wspomniane steki mogą wydawać się dość nadzwyczajne, to ogólnie rzecz biorąc w prawie co drugim sklepie spożywczym na północy, oprócz suszonych ryb, łatwo można znaleźć mięsne wyroby z łosia, renifera czy właśnie wieloryba i tak generalnie nie jest to nic dziwnego, szczególnie biorąc pod uwagę, jak wiele tych zwierząt tu żyje. Renifery spacerujące na północnych drogach to w ogóle bardzo częsty widok, raczej też nie przejmują się one mijającymi je samochodami. Traktowane są przez wszystkich zawsze ulgowo, a choć z reguły dość łatwo się płoszą, to od czasu do czasu można spotkać się z nimi nieco bliżej, bo zdarza im się podejść do ludzi. Wracając jednak do samego Rejne, które de facto jest wioską rybacką, czy wiedzieliście, że norweskie prawo dotyczące morza pozwala każdemu na łowienie w nim ryb na własny użytek? Co więcej, jeśli znajdziecie dobre miejsce do łowienia, to bez problemu uda wam się wyciągnąć z morza coś dobrego. W tej okolicy przykładowo były to głównie makrele, choć nieco dalej od brzegu pływa też sporo dorszy. Tak jak w przypadku wcześniejszej Seni, z Rejne jest bardzo blisko w jeszcze jedno miejsce na północy. Wyspę, do której prom kursuje przeważnie tylko 4 dni w tygodniu. Ta wyspa to jest numer 1 z wszystkich miejsc, które zostały tu pokazane i gdyby nie to, że cała północ jest niesamowita, to chętnie na tytułowe pytanie filmu dlaczego warto wybrać się na północ Norwegii, odpowiedziałbym właśnie dlatego, dla wyspy Varøy. Ten mały kawałek lądu trzyma się z dala od problemów całego świata. Oczywiście nie wiem tego na pewno, ale takie właśnie sprawia wrażenie, gdy przybija się do niego promem. Wyobraźcie sobie zresztą, że znajduje się tam tylko jeden jedyny sklep spożywczy, a większość miejscowych ludzi podobno utrzymuje się tu głównie z rybołówstwa. Na całej wyspie znajdują się w ogóle tylko 22 km drogi asfaltowej. Przyjeżdżając tu wystarczy chwila, aby przywyknąć do spokojnej aury tego miejsca. Naturalnie to nie tylko jeden kościół czy jeden sklep sprawiają, że Varøy jest taki niezwykły. Wysepka otoczona jest małym górskim łańcuchem, a jedna z jego części, bardzo charakterystyczna z wyglądu, gościła zresztą nawet swojego czasu w National Geographic.
Najlepsze co możecie zrobić, docierając tam, to wspiąć się na pobliski szczyt Hohen, rozbić tam namiot i podziwiać zachód słońca, a następnego dnia obudzić się z widokiem na całą wyspę. Absolutnie magiczne doświadczenie. Nasza podróż po północy trwała około 3 tygodnie. Oczywiście jest z pewnością o wiele więcej pięknych miejsc, dla których warto się tam wybrać. Ten materiał to jest jakiś mały fragment tego, co można tam zobaczyć, takich kilka perełek. Mam nadzieję, że udało nam się tym filmem rozpalić w Was jakieś ciepłe uczucie do tego pięknego miejsca. Jeśli chcielibyście docenić naszą pracę, zostawcie kciuk w górę pod filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał, będzie nam bardzo miło. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie z jakiegoś ciekawego miejsca na świecie.